Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Dzisiaj troszeczkę inny temat niż zazwyczaj. Myślę, że zrobię taką playlistę ciekawostki. E, Nie będzie może o zdrowiu, nie będzie na pewno o zdrowiu, o tych wszystkich sprawach z tym związanych, z promocją zdrowia i tak dalej, z destruktorami, które na nas działają. Ale będzie inaczej, trochę takiej fajnej, mam nadzieję, że fajnej publicystyki. O czym? O wynalazkach i o polskich wynalazcach. E, Nie silę się na to, żeby wymienić wszystkich, jacy tylko są, ale po prostu przypomnieć pewne dokonania naszych rodaków, po to, żebyście się dowiedzieli, bo nie zawsze wszystko wiemy. Ja też odkrywałem pewne rzeczy, pewne sprawy, więc z przyjemnością tu Wam przedstawię taką częściową wrzuteczkę dotyczącą właśnie osiągnięć naszych rodaków, z tego, że możemy być ogromnie dumni. Wcale nie odstajemy od innych narodowości, tym bardziej, że wkład naszych rodaków był nieprawdopodobny w wielu dziedzinach. Ale o tym po prostu za chwileczkę. Od razu powiem, że jeżeli ta nowa audycja Wam się spodoba, to proszę o subskrypcję tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Będziecie po prostu mieli na świeżo różnego rodzaju powiadomienia, aktualne informacje o tym, o nowych audycjach i tak dalej, ale też proszę o lajki, o dzielenie się, powiedzmy, tą całą wiedzą ze swoimi bliskimi, ze swoimi znajomymi, bo z jednej strony mi bardzo zależy, to jest punkt pierwszy, po pierwsze primo, o tym, żeby ta wiedza szła do ludzi po prostu. Jesteśmy w szczególnym okresie, kiedy zwłaszcza wiedza właśnie prozdrowotna powinna być i promocja w ogóle zdrowia powinna być na pierwszym miejscu, bo bez tego nie będzie nic. Będziemy skończeni zwyczajnie, a więc chodzi o to, żeby po prostu ludzie, wzrastała ich świadomość, żeby mogli wybierać po prostu. Mają być wolni oczywiście w swoich wyborach. Nie każdemu się musi to podobać, co mówię, co propaguję. Dlatego ciągle powtarzam, z tego co mówię, z tego co proponuję, możecie wziąć wszystko, możecie nie wziąć niczego, możecie wziąć tylko część i sprawa załatwiona. Jak to mówił mój nieżyjący teść, ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie lubić. Oczywiście nie dotyczy to Was, rzecz jasna. To tak żartobliwie troszeczkę. No ja kiedyś bardzo nie lubiłem zupy pomidorowej, to jest inna sprawa, i papryki, a teraz bardzo lubię. Coś się zmieniło. Więc słuchajcie, przejdźmy do rzeczy. Akurat to, co Wam przedstawię, to jest na bazie mojego artykułu, który kiedyś zamieściłem na takim portalu EIOBA. EIOBA. Teraz ten portal nie istnieje, ale akurat moje artykuły się uchowały, chwała Bogu. No i ty akurat mogę Wam przedstawić coś, jeszcze raz powtarzam, z czego możemy być dumni. Więc udostępniam ekran, dlatego że to będzie po prostu, to będzie akurat, zaraz, czy to będzie to, mam nadzieję, zaraz zobaczymy. Ojejku, a jednak to nie to, zaraz, tu już mamy, dobrze. Więc słuchajcie, kiedyś właśnie onegdaj, bo zobaczcie, 3 marca 2013 rok, czyli 11 lat temu, zamieściłem na tym portalu EIOBA temat polscy wynalazcy znani i nieznani, a często zapomniani. I tak jak to często bywa, takim impulsem, takim imperatywem, który po prostu spowodował, że po prostu posiedziałem, popracowałem nad tym artykułem. Była po prostu bardzo, odkryłem pewien tekst człowieka, który miał taką ksywkę, że tak powiem, Hamilton, profesor wyklęty, gdzie Hamilton, dla Was nieznana postać, ale to nie jest ważne, pisał o profesorze Janie Czochralskim.
A ja w swoich peregrinacjach właśnie trafiłem i na ślady profesora Czochralskiego i tekst tego właśnie Hamiltona, Anna Ejobie, który się wcześniej długo nie pojawiał, to było wejście smoka, kapitalnie napisany z tak zwanym zębem, podawał mnóstwo informacji, stał się dla mnie inspiracją do zamieszczenia porcji pytań. No i ja dziękuję akurat temu nieznanemu Hamiltonowi, nawet już nie zapomniałem, że istnieje taka postać. I w każdym razie posłuchajcie, no właśnie, lista zapomnianych polskich wynalazców, więc prześledźmy pewne dokonania, bardzo ciekawe. Inna sprawa, że momencik, ja tu wam powiększę tekst, a mam 150%, mam nadzieję, że wystarczy, więc posłuchajcie. Zacznijmy od rzeczy bardzo ważnej. Kto wynalazł bezszwową lateksową prezerwatywę? A kto skonstruował licznik kilometrów, ręczny wykrywacz min, tak zwany Polish Mine Detector, stanowiący istotny wkład w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej, a który po licznych modyfikacjach był skutecznie używany jeszcze do 1991 roku, między innymi w działaniach w Zatoce Perskiej i Iraku? Kto wynalazł kamizelkę kuloodporną? Kto wynalazł i skonstruował urządzenie pozwalające wykrywać i niszczyć niemagnetyczne drewniane miny przeciwpiechotne, no, które powodowały masę śmierci i masę kalek? A kto wprowadził do budownictwa spawanie i pierwszy w świecie spawany most? Kto zaprojektował i skonstruował ręczną kamerę filmową? I kto złamał kod Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej, skonstruował jej odpowiednik? A dzisiaj już od dawna, tak prawdę mówiąc, usiłuje się przykryć to innymi kłamstwami, manipulacjami, że to nie Polacy, że ktoś inny to i tak dalej skonstruował. A kto był pionierem holografii? O, coś tutaj się stało. Kto był pionierem holografii? A kto wynalazł lampę naftową, którą do dziś produkuje się na bazie pierwowzoru na całym świecie? Jeszcze pamiętam, uczyłem się w podstawówce i była mowa o Krośnie, Jaśle i Gorlicach i o tym człowieku, który właśnie był pionierem w tej dziedzinie. Przecież w Stanach Zjednoczonych te lampy naftowe, jak oglądaliśmy westerny chociażby, i te lampy, tam ci cowboye, czyli chłopcy od krów, cowboy, dzisiaj to cowboy i tak dalej. Teraz to może się nie mówi, ale w moich czasach to był cowboy, to był ktoś, a to byli chłopcy od krów, cowboy. I tyle. Właśnie lampy pana Łukasiewicza. Kto opracował metodę wykorzystania prochu do napędu rakiet, do zastosowań militarnych i kto był twórcą skrzydła typu Delta stosowanego w rakietach i samolotach? Wyobrażacie to sobie? Jak ja kiedyś się o tym dowiedziałem, byłem zszokowany. Polak? A kto wynalazł peryskop, a także jego udoskonaloną wersję, peryskop odwracalny, stosowany w czołgach wielu armii? A kto wynalazł wyrzutnik bomb lotniczych? No, jak widzicie, na razie mówimy o militariach. A kto wynalazł wycieraczkę samochodową? A kto po raz pierwszy w świecie skonstruował pojazd napędzany parą? James Watt? Anglik? Kto pierwszy w świecie stworzył okręt podwodny o napędzie elektrycznym? Kto wynalazł katapultę okrętową? Kto skonstruował pierwszy w świecie mikrokomputer modularny? Kto skonstruował pierwszą w świecie automatyczną maszynę tkacką? Kto wynalazł telewizję? Kto kierował pracami zespołu konstruktorów opracowujących projekt łazika księżycowego dla NASA? Projekt Apollo Space Program. Kto był konstruktorem
pierwszego oka elektrycznego przeznaczonego dla osób niewidomych? Kto zbudował pierwszy w świecie aparat fotograficzny do kolorowych zdjęć, czyli chromograf? Kto stworzył dromograf, przyrząd automatycznie kreślący kurs płynącego statku? Kto skonstruował tak zwane podwójne śmigło mające zastosowanie w lotnictwie? Kto wynalazł przyrząd do automatycznego wykonywania masowych kopii odbitek fotograficznych do ponad 1000 sztuk na godzinę? Kto opracował technologię wytwarzania specjalnej farby do malowania porcelany? Kto rozszyfrował system sterowania niemieckich latających bomb V1 i V2 przechwyconych przez Armię Krajową, co umożliwiło prowadzenie skutecznej obrony przed atakami V1 na Londyn? O, przy okazji, to byłyby tak zwane latające bomby, to jeszcze nie były typu rakiety i między innymi Polacy byli pierwszymi, którzy, o ile wiem, którzy opracowali system niszczenia tych bomb bez ich rozstrzeliwania. Polacy potrafili, polscy myśliwcy potrafili się bardzo mocno, bardzo blisko zbliżać się. Oni byli nauczeni tego, między innymi po prostu jeden z naszych asów lotniczych, Witold Urbanowicz, niesłychana, przeciekawa postać, uczył, miał ksywkę Kobra, że w walkach po prostu lotniczych zbliżać się na maksymalnie bliską odległość, nawet 100 metrów do po prostu samolotów przeciwnika niemieckich, Messerschmittów, Focke-Wulfów, Dornierów, Heinkli i tak dalej, i z małej odległości otwierać ogień. Ale w przypadku bomb, tych bomb latających V1, podejście bardzo blisko to powodowało i rozstrzelanie tej rakiety powodowało wybuch, który potrafił uszkodzić czasami samoloty. Czasami naszym lotnikom kończyła się amunicja. I co robili? Podlatywali po taką bombę, która miała skrzydła normalne. To nie był pocisk typu rakietowego. I co? I podważali po prostu skrzydło tej rakiety znaczy tego pocisku swoim skrzydłem, tej bomby latającej, zakłócali działanie żyroskopu, no i sprawa była załatwiona i ta bomba szybująca po prostu, no, zmieniała kierunek, uderzała w pole i tam wybuchała. Dobrze. Kto był twórcą Parku Narodowego na obszarze wodospadu Niagara i jego pierwszym prezesem? Był jednym z głównych twórców ergonomii? Kto był konstruktorem radiostacji WS-10, pierwszej w świecie linii radiowej o 8 kanałach komunikacyjnych, która odegrała bardzo ważną rolę w D-Day, operacji lądowania wojsk alianckich w Normandii? Kto był jednym z najwybitniejszych na świecie autorytetów w dziedzinie okulistyki XX wieku, twórcą ośrodka okulistycznego o światowej sławie w Lublinie, prekursorem metod kriochirurgicznych w operacjach zaćmy? Kto był twórcą serii profesjonalnych magnetofonów Nagra, podstawowego typu magnetofonu używanego przez reporterów radiowych, telewizyjnych i studia filmowe na całym świecie? Kto wynalazł sferyczny fotelik samochodowy o nazwie Anessia Seyfert Capsule, ochraniający niemowlaki w trakcie samochodowych kolizji drogowych? Kto opracował węglowy mikrofon proszkowy, urządzenie będące prekursorem wielu innych typów mikrofonów? A kto był twórcą jednego z pierwszych walkie-talkie? Takie, powiedzmy, aparaty radiowe do rozmów. Kto skonstruował jeden z pierwszych na świecie aparatów fotograficznych pozwalających wykonać wielką liczbę zdjęć z jednorazowo załadowaną taśmą, wyprzedzający o 13 lat wynalazek George'a Eastmana, twórcy Kodaka? No, Eastman Color. Kto jest uważany
jest za prekursora radia i telewizji ze względu na opracowanie teoretycznych założeń telewizji monochromatycznej oraz wynalazki mikrofonów, aparatów do przenoszenia na odległość dźwięku i światła. Kto to był Leonardo z Wzdowa? Kto uruchomił pierwszą w świecie fabrykę produkującą węgiel tak zwany aktywny lub inaczej aktywowany, często używa się takiego pojęcia, produkt, który miał stać się podstawą rozwoju nowoczesnej gałęzi przemysłu? Kto był założycielem pierwszej w świecie firmy produkującej masowo zegarki kieszonkowe oraz jedną z najbardziej ekskluzywnych zegarków? Kogo nazywano polskim Edisonem? Kto jest twórcą polskiego niebieskiego lasera? Jakie polskie instytuty opracowały technologię produkcji grafenu o najlepszej dotąd jakości, niespotykanej nigdzie na świecie? Kogo nazywano Edisonem metalurgii? Kto był twórcą arytmometru, maszynki rachunkowej, która wykonywała funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, podnoszenia do potęgi oraz pierwiastkowania kwadratowego? Kto był faktycznym odkrywcą tlenu? Kto wynalazł powszechnie dziś używane żelbetowe podkłady kolejowe? Kto opracował szczepionkę na tyfus plamisty? Kochani, kto? Takie pytanie oczywiście, tak jak tu piszę w tym tekście, można mnożyć. Rzecz jasna, chodzi o naszych polskich wynalazców i odkrywców. Sądzę, że wielu z was wcześniej ejobowian, czyli tych, którzy odwiedzali portal Ejoba i czytali nasze artykuły, bo tam była cała masa, powiedzmy, podobnych do mnie internatów, którzy dzielili się ze swoją wiedzą. Więc listę takich pytań jesteśmy w stanie wydłużyć. Czyli, kochani, my jako Polacy mamy powody do dumy z wkładu naszych rodaków w rozwój światowej nauki i techniki. Tylko dlaczego tak się działo w niedalekiej przeszłości, że zwłaszcza międzywojenna Polska obfitowała w utalentowanych inżynierów, wynalazców i że wbrew powojennej propagandzie polski przemysł był w stanie wyprodukować wyroby na najwyższym światowym poziomie. Wyobrażacie sobie, jest takie nazwisko Czesław Tański, który projektował w ogóle samoloty, który skonstruował samochód, do montażu którego i demontażu ewentualnie napraw wystarczy tylko jeden klucz. Jeden, jedyny klucz. Wszystko zostało tak skonstruowane, żeby to było najprostsze. A dzisiaj konstruuje się w komputerach samochody. Akurat mój brat jest mechanikiem, świetnym mechanikiem, rewelacyjnym. Zresztą uczestniczył często w zawodach w Le Mans jako taki specjalista od chronometrażu. Jest też wynalazcą również kilku ciekawych urządzeń, znaczy bez opatentowania i tak dalej, rewelacyjny, i mówi po prostu szlak go trafia, jak nieraz naprawia samochody, w taki sposób, że technologicznie, żeby dobrać się, żeby wymienić na przykład żarówkę, to trzeba nieraz naprawdę kilka godzin poświęcić na demontaż niektórych części w samochodzie, albo żeby dobrać się gdzieś tam do skrzyni biegów, czy do silnika i tak dalej, i tak dalej. Tak nietechnologicznie pod względem naprawy zostały skonstruowane te samochody. Kto to akurat wymyśla takie coś? I dlaczego, słuchajcie, a więc mówiąc, przed wojną mieliśmy kapitalnych wynalazców. Kapitalnych. I dlaczego znacznie gorzej niż było po wojnie? O co chodzi? Dlaczego polscy wynalazcy byli wówczas prześladowani, zwyczajnie niszczeni? Naprawdę. A dzisiaj, dlaczego wleczemy się w ogonie światowej wynalazczości? Z czego to wynika? Że jesteśmy bardziej głupi niż inni? Nie. Dlaczego się blokuje niektórych ludzi? I nie trzeba, słuchajcie, no bo za komuny to wiadomo jak było. Inżynier Karpiński słynny, który stworzył pierwszy w świecie mikrokomputer, mogliśmy rzucić cały świat na kolana, tak prawdę mówiąc.
i nie byłoby Apple czy jakichś PC-ów i tak dalej. Był mikrokomputer inżyniera Karpińskiego, zniszczono człowieka. Zajął się później hodowlą świń. A wiele innych rzeczy. Z czego to wynika? Czy tylko z tego, że jest władza, która nie pozwala? A co z naszymi wadami narodowymi? Bo jak ktoś, wiecie, jest ta opowieść o polskim kotle, którego żaden diabeł nie musi pilnować, no więc pytanie, ale czemu tutaj nie ma żadnych strażników? Znacie to na pewno. Bo jak któryś się usiłuje z polskiego kotła wyjść, to cała reszta go ściągnie. Zazdrość, zawiść, najgorsze z cech. Niesamowite. I teraz słuchajcie, tutaj znajdziecie ewentualnie cały szereg linków. Na przykład, no właśnie, zapomnienie zwycięzcy, Polak potrafi, nie wiedziałeś, że to polskie wynalazki, największe polskie wynalazki, 10 przełomowych wynalazków autorstwa polskiego, 10 genialnych wynalazków, których Polska zapomniała, polscy wynalazcy i tak dalej, i tak dalej. A więc tak to jest, zatrzymuję już udostępnienie. Mam nadzieję, że taki przerywnik w tej całej, w tym całym dyskursie o zdrowiu, coś innego, jakieś takie ciekawostki. Myślę, że będę wrzucał sobie takie tematy, żeby troszeczkę odpocząć od tego natłoku, powiedzmy zdrowie, zdrowie, zdrowie. Chodzi o coś innego, żebyśmy poczuli się też dumni, żebyśmy wiedzieli, że nie wypadliśmy, że tak powiem, srodze spod ogona, czy kurze spod ogona. Będę publikował takie akurat audycje, niespodzianki. No i cóż, do następnego zobaczenia. Jeszcze raz przypominam, że prośba, jeżeli audycja Wam się spodobała, to proszę o lajki w pierwszym rzędzie, proszę o komentarze, proszę o subskrypcję, namawiajcie do tego swoich bliskich znajomych. Z jednej strony to będzie wiedza, z drugiej strony będziecie otrzymywać powiadomienia o następnych audycjach. Chcecie skorzystać lub nie chcecie obejrzeć, nie ma sprawy. Natomiast będziecie wiedzieli, co się pojawiło. 5 razy w tygodniu publikuję. Jak mówiłem wiele miesięcy temu, że mojemu synowi Piotrek mówię 5 audycji tygodniowo. Tata, nie dasz rady. To nie dasz rady, to jest masa pracy. I ja mówię, ale dam radę. Nie masz siły po prostu. A dzisiaj Piotrek mówi, tata, nie wiem jak ty to robisz, dałeś mi po prostu impuls do tego, żeby podobnie pracować, tylko on gdzie indziej publikuje. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do następnego zobaczenia. Popatrzcie, głowa do góry ze wszystkim. Mamy z czego być dumni, mamy być dumni sami z siebie, bo żeby żyć w tych warunkach, w których dzisiaj żyjemy, to też trzeba mieć, że tak powiem, cojones. Głowa do góry, jeszcze raz powtarzam. Dużo radości Wam życzę w życiu. Cieszcie się z każdego najdrobniejszego sukcesu. Z tego, że rano się budzimy, że słyszymy obok budzącą się osobę albo śpiącą jeszcze męża, żonę, kochankę, partnera, partnerkę, nieważne, albo że budzimy się sami, ale budzimy się najlepszości, popadkiem.